Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj ten filmik o tym zegareczku z próbą podpięcia mu tutaj karty SIM. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przepięknie się układa. Ja tylko jednej rzeczy nie wiem. Jeżeli chodzi o wkładanie... Dobra, to jest w tą stronę. Ok, widać zarys tutaj jakby SIM-a. Tu mamy ścięty róg, czyli on powinien teoretycznie wchodzić tak. Czyli tutaj dolutowując po 6 drucików do tego SIM-a, jak go sobie ułożymy tak, to mam się dolutować dokładnie w tej kolejności, jak tutaj widać. Czy zegarek wykryje SIM-a? Nie mam szczerze pojęcia, czy producent, załóżmy, nie wrzucił tutaj gdzieś na płytkę, nie wiem, z tej strony na pewno tego nie widać, tu jest tylko moduł Bluetooth, czy po drugiej stronie jest jakaś obsługa kart SIM, jakiś taki moduł. W ogóle powinien on mieć jakąś jeszcze tutaj antenę, tak? Ale to już antena raczej będzie gdzieś na płytce w formie ścieżki. Z tej strony, szczerze wam mówiąc, nic nie widzę. Prawdopodobnie, jeżeli coś istnieje, to jest z drugiej strony. Tak naprawdę nie obstawiam, że to ruszy. To jest już aktywowana karta Playa, kupiona w Żabce. Także najpierw co sobie zrobimy, to wymienimy tą bateryjkę tutaj. Tu jest, słuchajcie, mikrofon. Także to by wyglądało jakby... Nie, tu jest. Tu jest antena. Słuchajcie, tu mamy antenę. Zdziwiłbym się, jeżeli ten telefon by ruszył z kartą SIM. To by było coś fajnego, to naprawdę by było coś fajnego. Także słuchajcie, no co zrobimy? Rozlutujemy sobie dzisiaj tą bateryjkę, wstawimy tą. Na tej baterii w ogóle nie trzyma. 5 minut i trup. Także wlutujemy sobie mniejszą, tylko ja będę musiał ją też podładować. No i z ciekawości chyba sobie tą sprawdzę tym testerem do lajonków. Także idę po topnik, jakąś cynę, wlutowuję tą, słuchajcie, bateryjkę. Dobra, słuchajcie, cynę mam. Topnik Flux Kingbo RMA 218, który już mi się powoli kończy. Na szczęście dostałem, słuchajcie, całą taką tubeczkę od użytkownika z YouTube'a. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Cała strzykawka na pewno będzie jak nie więcej. I mam taki pomysł, żeby sobie do takiej strzykaweczki uciąć tutaj, słuchajcie, tą igłę gdzieś w tym miejscu i po prostu będę miał w jakimś sensie tam dozowanie tego topnika. Taką igiełkę nawet można lekko hotem podgrzać, jak nieraz mamy problem przy wyciskaniu i wtedy pięknie to wychodzi. Także myślę, że to będzie fajny patent do tego, a nawet mógłbym do oryginalnej strzykawki tą igłę założyć. Też nie widzę żadnego problemu. Też pasuje. Są do kupienia oczywiście takie specjalne tutaj końcówki, że są różne średnice do tych topników. Ale mówię, w aptece można też poprosić o najgrubszą igłę i to też chyba powinno wystarczyć w jakimś tam stopniu. Także tak to będzie wyglądało. Na razie się obejdziemy bez tego. Chociaż teraz spróbuję tą igiełkę. Zobaczymy, czy da radę, bo to jest stal hartowana, jeżeli chodzi o tą igłę, także nie jest tak łatwo ją przeciąć. No, najlepiej jest ją obciąć. Słuchajcie, najlepiej jest ją obciąć z tego względu, że wtedy mamy najlepszą średnicę. Udało się to jakoś, ale to nie jest tak, jak to powinno być. Dlatego mówię, najlepiej ją obciąć dremelem. No i zobaczmy, czy w ogóle z tego coś zacznie lecieć.
Jest, leci! Elegancko, zobaczcie jak pięknie wypłynęło. Myślę, że nawet idealnie pasuje ta średnica. To oczywiście trzeba wyrzucić, żeby się gdzieś tym nie zakłuć. Dobra, to słuchajcie, no to co? No to pięknie igła zdaje egzamin. Dam sobie troszeczkę tutaj tego topnika na te kabelki, ustawię temperaturkę. No i co? Wylutowujemy tego lajonka. Plus po prawej stronie, jakby co. Nie chcę tu niczego uszkodzić, tu jeszcze mi ten drucik przeszkadza. Ok, plus po prawej był. No i co? Sprawdźmy sobie, ile tu w ogóle jest na tej bateryjce, tak? Minus, plus. Totalnie rozładowana. Także ja sobie wylutowuję teraz tą z tego drugiego zegareczka. Mówię, tutaj, jeżeli chodzi o dozowanie tego topnika, zobaczcie, to trzeba nawet ładnie idzie przez tą mgiełkę. O, leciutko tutaj tylko naciskam, to wychodzi perfekcyjnie, że tak powiem. Dobra, wlutowujemy sobie teraz tą. Ok. Ona ma tu już jakiś sobie też układzik, także nic nie trzeba będzie kombinować. Teraz sobie po prostu sprawdzę tą. Ile ta pokaże? Ale z tego co widzę, to też jest ładnie rozładowana. Dobra, zrobimy inaczej. Ja sobie tego kaptona tutaj odkleję. Kaptonu i tak mam na kilometry, także nic tu się nie stanie. A tak najbardziej to go sobie tutaj wytnę. Chcę się dostać bezpośrednio do tej płytki. Ale widzę, że tu będzie zabawa z kaptonem. O. Słuchajcie, pięknie się udało. Pięknie się udało go atakować. No i teraz możemy sobie sprawdzić bezpośrednio na tych stykach, ile ta bateria ma. I nawet spróbować ją podładować. 2,61. Także ja tą bateryjkę wrzucę pod zasilacz serwisowy. Wstawię 4,2 V. Właściwie jest pytanie, ile wchodzi na te blaszki tutaj. Czy 5 V? Czy 4,2? Ale ustawię 4,2. 4,2 V. Teraz tak. Batery minus jest tutaj. Nie chcę żadnej zwary zrobić. I batery plus jest tu. Dobra, spróbuję włączyć. Już idzie. 700 mA ciągnie ładowanie.
Także co? Podładuję sobie tą baterię trochę. No, 500 mAh teraz zeszło. Także bateryjka jest ładowana. Jak się ładuje. A tą też rozepnę. Nie wygląda na spuchniętą. To jest dobry znak. Ale dlaczego tak szybko traci pojemność? To jest dobre pytanie. Być może to nie są uszkodzone ogniwa, tylko coś gdzieś już w zegarku jest spartolone. Mówię, to najlepiej trzeba byłoby przetestować tym testerem. Dlatego ja tutaj sobie troszeczkę oskuruję te przewodziki. I zaraz spróbujemy jednego podpiąć pod ten tester. Mam nadzieję, że teraz jeszcze zrobiłem taką kombinację z dźwiękiem, że nie będzie tak dziwnie przyciszało w niektórych momentach, tak jakby zbijało decybele i ten głos będzie cały czas na jednym poziomie. To się okaże w nagraniu. Słuchajcie, ja bym ją przetestował tym testerem. Chwila, moment. Wiecie, dlaczego ta wersja też jest fajna? Bo jest mała, poręczna. Tego można fajnie sobie przetestować. Taką bateryjkę, załączam go. No i teraz tutaj sobie podepnę. Uwaga, zobaczymy, co będzie pokazywało. Chyba lepiej będzie, jak podepnę się bezpośrednio po prostu w płytkę, bo widzę, że tutaj te druciki coś szwankują. A jeszcze bym się śmiał, jakby to była kwestia uszkodzonych drucików. Dobra, damy do plusa. Tak, żeby tutaj nic nie zrobić, żadnej zwary. Ok, plusik. Teraz do minusa drugą część podłączę. Jakbym złapał teraz tu. Nic nie działa. Ok, wskoczyło. 2,85. Jeżeli chodzi o rezystencję, nawet nic nie pokazuje. Teraz ustawię status. Ok, charging, tak? Charging. Słuchajcie, dajemy na ładowanie. Nie pokazuje w ogóle rezystancji wewnętrznej. To jest ciekawe. Coś za szybko poszło, te 350. No ale dobra, niech sobie tutaj podładuje. Także dopóki nie podładuję sobie akumulatorków, to tutaj, a właściwie to jak one się ładują, to ja sobie mogę robić tą simkę. Także wiecie, co wykorzystamy do simki? Już wam pokazuję. Po niego wygrzebię, znajdę magiczny drucik. Słuchajcie, do simki wykorzystamy sobie taki drucik chiński 0,10 mm. Ja postaram się tutaj ładnie to polutować. Dlatego trzeba będzie sobie troszeczkę temperaturkę zmniejszyć. Słuchajcie, ustawiam 320 stopni. Nie chcę przesadzić. I tutaj fajnie by się przydał co? Bizmut. Zobaczę, czy go gdzieś mam. Tu mam ile? 183 stopnie. Dobra, niech będzie ta. Pasta 183 stopnie. Mechanika. Ona już jest twarda jak, o Boże, beton.
Słuchajcie, beton. Dlaczego te pasy tak wysychają na wiór? Dobra, ale spróbujemy sobie tej pasty troszeczkę tak dać. Najważniejsze, żeby pokryć, słuchajcie, te pady topnikiem. Nie chcę uszkodzić karty. Chcę ją jeszcze używać, dlatego tutaj będzie dosyć delikatna robótka, a chyba użyję czegoś innego. Wiecie, co zrobię? Mam tu... Dobra. Szukałem takiej 0,3 mm cyny. Użyję takiej. Zrobimy to po prostu bardzo szybko. Właściwie kartę wystarczy tylko dotknąć. Już się robią ślady po cynie. Ale motyw. Słuchajcie, to tak szybko lutuje, że jestem w wielkim szoku. Mam nadzieję, że się nic tu nie uszkodzi. Najgorzej będzie co? Przylutować. Słuchajcie, te 6 kabelków. Bo to jednak będę musiał troszeczkę przytrzymać grota, także ja sobie nawet zmniejszę temperaturę. Stawię 200, słuchajcie, 50 stopni. Tu już wykorzystam sobie trzecią rękę, bo to mi ułatwi cholernie robotę. Jest pięknie zamontowana. I teraz tak. Najpierw co muszę zrobić, to pocynować jedną tutaj stronę drucika. Dlatego podtrzymam samą końcówkę. O, w ten sposób. I teraz muszę... Jest, udało się. Mówię wam, to dotykacie tylko tak o pyk. Dosłownie, tylko tak o robicie. Tyk. Już wam tutaj to jest, nie wiem, czyste złoto, srebro, że tak szybko łapie cyna. Także teraz trzeba obciąć szybciutko. Będzie taki pajączek. Naprawdę. No i obcinamy sobie, powiedzmy, na taką długość. Pierwsza, słuchajcie, nóżka karty SIM zrobiona. Ale jazda, nie? Czegoś takiego tutaj chyba jeszcze u mnie nie widzieliście. Chociaż kiedyś robiłem BlackBerry. Dobra, skupienie. Pełne skupienie. Dobra, sobie większej tam temperaturki. No, tak naprawdę to nie będzie to trudne do wykonania, tylko trzeba... O, pięknie polutowało. Dobra, teraz druga nóżka do pajączka. Pięknie. Udało się. Dobra. Teraz czas na trzecią. Końcówkę trzymam tutaj w tym bąblu cyny. Się potrzyma dłużej, to znika ta warstwa. Pięknie. I teraz dajemy trzecią. Tutaj to pięknie złapało teraz.
Dobra, słuchajcie, mamy trzy już polutowane. Także lecimy teraz drugą stroną. No i zaraz spróbujemy sobie to przelutować. Ale mi wyleciała ta kolba. Wyskoczyła jak... Trzymam trochę bomblucyny. On już mi tutaj złapał. Ja pierdzielę, ale to wystarczy. Tylko potem jest pytanie, czym? No wiadomo, plecionką. Plecionką trzeba będzie ściągać. Ewentualnie ten nadmiar cyny, żeby potem tą kartę normalnie znów używać. Dobrze. Już ściągnęło tą izolację z końca tej, z tego drucika. Dobra. Słuchajcie, ostatni drucik został. Ostatni drucik. No i teraz zaczniemy robić po prostu jakby od tyłu. Czyli już na karcie SIM będziemy sobie te końcówki pobielali. Dobra. Tu za dużo cyny jest, to już mi się zrobiła kropla jak cholera. Uwaga. Ok, wszystkie 6 drucików. Słuchajcie, mamy przylutowane. Teraz tak naprawdę została już formalność, czyli co? Pobielamy drugą stronę. Okay. Ok. Wiadomo, że topnik ucieka z syny, także trzeba... Dobra, słuchajcie, jedna strona już pobielona. Jak widzieliście, poszło to o wiele szybciej. To teraz synujemy drugą stronę. Tu już topnik uciekł, dlatego znowu nakładam świeżej cyny. Dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy polutowane. No, tutaj już słuchajcie, leci 150 mA, także bateria już troszeczkę się podładowała. I teraz będzie motyw taki, że w ogóle jeszcze taki off-top. Napiszcie, co tu zrobić, żeby z tej pasty jeszcze coś zrobić. Kamień, nie wiem, wlać. Co właśnie, co wlać? To jest pytanie. Żeby to jakoś potem wymieszać się, rozpuścić, kurde. Dobra, to teraz tak o, penseta. Potrzebna będzie penseta do takich robótek. Tak jak mówiłem, wkładam kartę tak jak tu jest według rysunku, czyli ścięty róg mamy tu, to i tak ją włożymy. Trochę za... Kurde. Powiem wam, że za długie te wąsy zrobiłem, ale to nic nie szkodzi, zrobimy inaczej. Zrobimy w ten sposób, że... Nie no, damy topnika też na te tutaj pola, żeby nam się łatwiej to lutowało. Raz, dwa, trzy. Fajna ta strzykaweczka jest z tym Kingbo. Raz, ale tu można dokładnie, kurde, dozować. Gdybym to pokazywał pod mikroskopem, to byście zrozumieli. Dosłownie jak maszyna dozowanie. Dobra, robimy teraz akcję
lutowania pająka. Kiedyś miałem takie piękne zdjęcia gdzieś na BlackBerry telefonie. Lutowałem dokładnie tak samo kartę do płyty. I taki pająk wielgachny, dosłownie sim na wysokości chyba 4 cm od płytki. Fajnie to wyglądało. Zdjęcie było naprawdę do jakiegoś portalu, było w dechę. Ok, pierwszy drucik przylutowany. Drugi przylutowany. Trzeci przylutowany. Jesteśmy coraz bliżej efektu. Zobaczcie, już się karta trzyma. Teraz trzeba będzie drugą stronę podlutować. Mówię, to będzie projekt Spider-Man. Projekt Spider-Man. Dobra, to teraz spróbuję to jakoś podlutować. Jest. Ok. Będę musiał podginać teraz pensetą poszczególne tutaj linie. Ok, teraz tą spróbuję wlutować środkową. Jest i ostatnia nóżka. Ale czad. Mówię, to by było o wiele łatwiej mi robić, jakbym sobie robił pod mikroskopem. Ale że chcę, żebyście widzieli mniej więcej, jak to wygląda, to zobaczycie sobie ten proces. I teraz uwaga, ostatnia nóżka. Mamy przylutowane. Mamy przylutowaną kartę, słuchajcie. Przylutowana karta na 6 drucików. Można ją jeszcze troszeczkę ładniej tak podgiąć, żeby to wyglądało lepiej. Taki już prawdziwy pająk. Dobra, niech będzie coś takiego. Haha! I teraz co? Albo mi się karta spierdzieli, ale mamy tu antenę, tu jest antena normalnie. Czyli mówię, jak producent nie wyrzucił, nie okroił tego telefonu, to będzie naprawdę fajny telefonik. Słuchajcie, robię coś takiego. Odłączam tego wariata. Sprawdzimy sobie teraz, ile tutaj ma na tym zasilaniu ten akumulatorek. Ile już mu podbiło. To jest tylko po to, żeby włączyć ten telefon, tak? 4,8 V. Telefon na pewno się włączy. Także teraz robimy akcję lutowania bateryjki. To było tak, że co? Po prawej był czerwony. 350 stopni dam już. Słuchajcie, jeszcze sobie troszeczkę tutaj umoczę te końcówki w tym. Dobra, lecimy tak o. Najpierw poleci tutaj czerwony. Do tego. Ok, jest czerwony podlutowany. Teraz nie chcę tutaj nigdzie zwary zrobić. Dlatego trzeba będzie ostrożnie podłączyć minus. A najlepiej jak złapię sobie go pensetą. Będzie mi łatwiej manipulować. Uwaga, podłączam minusa. Minus podlutowany. Wielka chwila prawdy. Powinienem zabezpieczyć. Dobra, obrócę go w ten sposób. Słuchajcie, wszystko jest przylutowane. Bateria, karta SIM. O kurde, karta SIM mi się spoczyła. Na szczęście te druciki są emaliowane, także tutaj zwarcia nie zrobię. Dobra, teraz to tak wisi. Tu jest włącznik, power. Także włączamy sobie telefon. Telefon, zegarek. Czy on się włączy? Coś się nie chce włączyć.
Coś się nie chce włączyć. Dobra, telefon się nie włącza. To jest pierwsza reakcja. Idę po kabel mikro USB i podepniemy sobie go pod ładowanie. Dobra, chwila, moment. Wpinam sobie kabelek do kabla USB. OK. Na razie nie włączyłem zasilania. Że zobaczymy to na żywca. Dobra, słuchajcie. Włączam teraz power na hubie. I nic się nie dzieje. Czyżby trzeba było go teraz znowu powerem aktywować? Nic. Słuchajcie, zero reakcji. Także co robimy? Bierzemy, odlutowujemy tą bateryjkę i wlutujemy oryginalną. Czy ten układ nie no, dobrze się wlutowałem. Tutaj jest plus minus. Dobra, wlutuję się teraz z tą normalną. Zaraz zobaczę tylko, czy ona coś się podładowała. Z ciekawości. No, na tej przynajmniej zegarek ładował się. 4,9. Dobra, jest na to już napięcie, także ja sobie teraz wlutuję z powrotem. Zobaczymy, co się wydarzy. OK, minus. Czy tylko tutaj plusa sobie podsunuję, czyli minusa. Dobra. I teraz tak. Gotujemy sobie tego. Dobra, wlutowane jest na 100%. Bateria wlutowana. Poprawię znowu jeszcze tą kartę. Na karcie, powiem Wam, no nie może być żadnej zwary na 100%. Jeszcze raz podłączam zasilanie. Słuchajcie, zero reakcji. Ścisnę powera. Idę, zmienię kabel chyba, bo coś mi się wydaje, że ten kabel USB jest do dupy. Słuchajcie, podpinam teraz normalny kabelek. Nie wiem, czy może on będzie chciał... Albo dobra, dam mu z laptopa zasilanie. Z USB-ka, nie przez huba, może za słabo mu tam prądu mało jest. Dobra, teraz na 100% idzie zasilanie z laptopa. Także tu już nie ma mowy o jakiejś pomyłce, że coś mu tam nie będzie działało. Także podpinam jeszcze raz mu zasilanko.
Zasilanie podpięte. Zegarek 0 reakcji. Włączam przycisk power. No nie wierzę. 0 reakcji. Być może to ma związek z tym, że tutaj jest teraz wpięta karta SIM i jest jakaś nieprawidłowość. Zrobię jeszcze jedną rzecz. Minusa. Lutuję sobie. Wiecie, o co chodzi? Że nie zrobiłem fotki. Tu są 3 piny. Może to jest tak, że jest plus, minus i... Tak jest, źle podłączyłem. Ale dałem ciała. Podłączyłem minusa do pinu środkowego. Słuchajcie, teraz jest wielka chwila prawdy. Bateria jest naładowana. Dobra, nawet go nie będę ruszał. On jest dotykowy, nie? Spis telefonów. Wybierz. Wiadomo, o właśnie, wybierz. Czekajcie, ja coś sprawdzę tylko. Ok, wpisałem numer, nacisnąłem dzwoń i pisało proszę wybrać Bluetooth. Spróbuję go spróbować z Bluetooth. Chwila, moment. Dobra, zróbmy sobie inaczej może. Spróbujmy zainstalować. Gdzie jest ten włącznik? Dobra, podłączymy zasilanie. Niech będzie, to jest ta stara bateria. Dlatego, kurde, tutaj może szybko padać. Ja chcę ustawienia, opcja telefonu. Ustawienia różne. Mamy tak naprawdę 4 tylko profile. Opcja telefonu. Wprowadzania. Wprowadź hasło. Słuchajcie, spróbuję mu połączyć się przez Bluetootha. Zobaczymy, czy go wykryje. Moja nazwa jest FFFFF. Łączę go. Powiąż. Hasło porowania 584970. Gdzie tu się te hasło wpisuje? OK, zezwalaj. Połączono do obsługi urządzeń, połączeń i dźwięku. Dobra. Zaawansowane. Odnajdź urządzenie. Tylko dzwonek, wibracja i dzwonek. Napisz.
Łączenie Bluetooth. Dobra, jest. No i teraz spróbuję zadzwonić na numer jakiś, nie? Czekajcie. Dzwonię. Ej, tu jest ten. Ja pierdzielę, jak to jest możliwe? On dzwoni z mojego, czy kurde z jakiego telefonu? Czekajcie, ja wykonam test do mojej mamy. Muszę zadzwonić do niej, żeby sprawdzić, czy to w ogóle coś działa. Dobra, motyw jest taki. Jeżeli on zadzwoni mi z numeru, jaki jest na tej karcie, a nie na tej, on teraz jest połączony przez Bluetooth, nie? I pokaże mi tutaj numer z tego, to znaczy, że on dzwoni z tej karty. Jeżeli będzie numer z tego połączenia, czyli będzie pisał coś tam Krzysiek, syn, czy jakoś tak, to znaczy, że dzwoni przez tą. Także ja robię taką próbę, robię połączenie, zobaczymy, co się stanie. Tylko tutaj, gdzie miałem jakieś te połączenia. Jest, mama nowy numer. Dajcie mi chwilkę. Wybierz. Dzwonię. Dobra. Będę musiał niestety zamazać na filmiku te informacje. Słuchajcie, powiem wam tak. Nie. Nie dzwoni. Nie dzwoni po prostu z tego numeru, co jest tutaj na karcie. No i raczej tutaj nie ma żadnych takich opcji, żeby ustawić mu SIM-a. A jestem ciekawy, jak on zadzwonił teraz na ten numer, co jest tutaj w tym. Dobra, zrobimy jeszcze inaczej. Zadzwonię na ten numer. On jest aktywowany. I zobaczymy, co się stanie na tym zegarku. Gdzie ja mam tą, kurde, tą simkę? Gdzie jest numer? O, jest, dobra, tutaj. Słuchajcie, dzwonię pod ten numer. Zaraz się dowiemy. Jest tak. Tak, tak, tak. Okej. Uwaga, wykonuję połączenie. I zaraz będę słyszał. Dam na głośno mówiący, żebyście słyszeli, co będzie. Co to było? Czekajcie, jeszcze raz. On tak to? Ej, on kurde coś reaguje. Serio wam mówię, to jest na ten numer. Jeszcze raz. Dialing. A nie, dobra, kumam. To przez Bluetooth mi ciągle wyświetla. Ja wyłączę Bluetooth. Dobra, on mi przez Bluetooth pokazywał, że ja dzwonię po prostu na ten numer. Teraz jest wyłączone Bluetooth. Dzwonię na ten numer, co jest tutaj. Połączenie zakończone. Nie działa. Dobra, nie ma co już przeginać z tym testem. Nie działa, po prostu zegarek nie obsługuje obsługi SIM. Nawet nie ma w opcjach żadnej jakiejś takiej informacji. Jedynie co jest tutaj ok, to że można go sparować przez Bluetooth. No i wtedy, słuchajcie, no ma mikrofon. Teoretycznie można by było gadać i odbierać. Jeżeli można przez ten zegarek odbierać telefony i sobie rozmawiać, to jest bardzo fajna opcja. O, jest kod QR. Ja sobie jeszcze z kodu QR skorzystam, póki jest okazja, żeby ściągnąć może do niego jakąś aplikację.
Jeżeli mi złapie. Nie chcę łapać. Czyli co, muszę powiększyć trochę ekran? 2 razy. Nie chcę czytać kodu QR. Ale lipa. Nie chcę złapać kodu QR. Kurde. Czyżbym miał tak brudną kamerkę? Dobra, ostatnie podejście. Nie złapię, to trudno. Gdzie on się tu aktywuje? Teraz taki zegarek. Właśnie. Czy z tego można by przełożyć mu opaskę? Znaczy nie, on ma pasek. Jaki ja jestem durny, to jest ten drugi zegarek. Chodziło mi o tego, kurde. Dobra, słuchajcie. Jeszcze tylko na sam koniec zrobię taki motyw, że zamiast tej baterii, bo wiem na 100%, że ona jest rozładowana, zdupcona, wylutuję i wlutuję tą małą. No niestety nie działać. Nie będzie działać z kartą SIM na bank. Także sami to widzieliście. Ja sobie tylko kartę wylutuję. To nie ma sensu. Po prostu podejrzewam, że firmware nie jest przystosowany do obsługi i dlatego. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy on ma możliwość hardware'ową, żeby obsługiwać. Słuchajcie. Te połączenia telefoniczne, także nie wyszło. No, szkoda, ale czego się tu nie robi, żeby coś sobie popatrzeć, nie? W sensie ja byłem strasznie ciekawy, czy to wyjdzie. Dobra, jeszcze raz lutujemy mu świeżą bateryjkę. Plus, minus. Ok, sprawdzę, czy on się jeszcze włączy. Włącza się. Jest ok. Zobaczymy, ile pokaże teraz baterii. No i dobra. No i niech sobie na tej baterii działa, ja potem jak coś zaktualizuję w opisie filmu, ile na takiej baterii chodzi. Teraz idę po Kaptona, żeby tu mu zalepić tą bateryjkę. No i składam go. No nic, jak widzieliście, Go Clover z kartą SIM nie działa. Także zalepiamy sobie bateryjeczkę, tak jak to zrobiły Chińczyki na Kaptonie. Ładnie. O, w ten sposób. Dobra, pięknie. I teraz tak, antena, z tego co widziałem, tu jakoś sobie szła i była przyklejona do... Właśnie do czego? Gdzieś tam była upchana ta antenka. Jakoś chyba tutaj. Tak, ona była przyklejona do tych tutaj drucików. Tak.
jest antena Bluetooth. Się zastanawiając, po co ta antena? To jest antena po prostu Bluetooth. Zaraz wam jeszcze coś pokażę fajnego, co dostałem od znajomego. Spróbuję to troszeczkę wykorzystać, żeby podkleić tą bateryjkę. Bo ta bateryjka będzie musiała... Słuchajcie, sobie wytnę kawałek. Prostokącik. To jest genialne. Fajne to jest. Wiecie, jakie to jest mocne? To jak już przykleicie, to już się po prostu odrywa razem z tą gąbką. Nie ma opcji, żeby to się odkleiło samo. Ja coś zrobię może innego. Teraz jak on jest tu, albo dobra, zrobimy tak o. Damy na to, tylko nie wiem, czy to nie będzie za dużo. I co, składamy go. Niech sobie już siedzi w obudowie. Chociaż tą, słuchajcie, tą antenę koło głośnika to trochę jakby zakłócało, nie? Jakbyśmy ją sobie przykleili tutaj. Albo też można ją włożyć jeszcze tutaj, w tą szparę. Już tu nic nie ma. Tu jest taka idealna wnęka. No, zrobię taką malutką modyfikację. Albo nawet tutaj, jakby była przyklejona. Tu będzie chyba lepiej. Tu ją przykleję. Kawałek kartona. No, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie tej kwestii. O, tu. Niech sobie ten. No i teraz przynajmniej jest ok. Kartę na razie nie będę wkładał. I teraz zrobimy sobie to. Jak? Zmontujemy. A, jeszcze śrubka jest. Słuchajcie, śrubka, 4 śrubeczki. Tak. Dobra, nie wiem, czy to nie będzie za grube do tej baterii. Ale chyba tak. Topiłem teraz. No, to będzie za grube, bo to już się chyba nie zamknie obudowa. Chociaż. No, trochę ciężko jest. Nie, demontuję to. Myślałem, że to będzie ok. No, ale niestety nawet się udało odkleić bez żadnego szwanku. O, udało się. Dobra. Kończymy tą nierówną walkę. Zakładam tylko te tutaj od przycisku i od zaślepki USB. Ok. Przycisk. W którą stronę on teraz był? Dobra, niech będzie tak. I teraz najtrudniejszy motyw. Jak on był teraz złożony? O, clever. Czyli to będzie dół. W ten sposób. Wiedziałem. Wiedziałem, że mi ten przycisk będzie sprawiał psikusa. Ok. Dobra, złożony. Tak jak ma być. Skręcam go śrubeczkami. I kończymy ten filmik. Słuchajcie, wymiana na kartę SIM nie dała żadnego efektu, jak widzieliście.
Kurwa, jeszcze zegarek rzuciłem. Ja to jestem gość. No i gdzie ta gumka teraz poleciała? Druga część. Co za gościu. Czasami sam siebie wkurzam. Dobra. Jeszcze raz. Najbardziej tutaj przerąbany jest ten przycisk od. No i źle go włożyłem. Nie chcę się zategować. Ale mnie to denerwuje nieraz. Ja. No właśnie, ta bateria tutaj mi tak lata, mnie to denerwuje. Ha! Zaraz mnie szlak trafi. Gdzie to poleciało? Gdzie ten dziados? Przycisk wyleciał. Dobra, spróbuję go tak włożyć. No, udało się. Szybko go skręcam, żeby się nie denerwować. Oczywiście śrubki magnesówki. Coś mało namagnesowane. Niech ktoś napisze w komentarzu, czy był zawiedziony tym, że telefon nie wstał z tym, z kartą SIM. Bo ja troszeczkę jestem zawiedziony. Następna śrubka. O, teraz ładnie wkręciło się. Fajnie nawet jak ten zegarek będzie chodził na tym akumulatorku z tydzień czasu. To by było naprawdę super. Nawet z ciekawości go trochę ponoszę. Słuchajcie, ja go założę sobie. On przejdzie testy bojowe u mnie w pracy, gdzie jest dużo oleju i smaru. Także kurde będzie miał naprawdę test bojowy. Dobra, zegarek skręcony. Zakładam go, słuchajcie, na rękę. Zobaczymy, czy tam na moją chudą łapę w ogóle się zapnie. O, ej, powiem wam, że kurde, jest szpan. No nie, no patrzcie się, jaki kurde zegarek. No. Ciekawe, czy ma taką opcję, że jak się przesuwa go ręką, to on się włącza. Dobra, wyłączyłem go. Te opaski Xiaomi, Smart Bandy, czy jakoś tak się na to mówi, one mają tak, że bierzecie tak i... Nie, nie ma. Trzeba go przyciskiem wybudzić. To trochę lipa. Jednak jest wygodne, jak tylko taką rękę obracacie, już się wam sam włącza, to jest tam w środku jakiś taki czujnik obrotu, akcelerometer, czy jakoś tak to się na to mówi fachowo. A tutaj nie ma, czyli po prostu tania, prosta, chińska wersja. Dobra, zamykam ten bajzel. Wszystko sobie teraz tutaj poukładam na miejsce. No i co mogę powiedzieć? Tak to jest. Nie wszystko
da się zmodyfikować tak, żeby działało. Także jest strzykaweczka, Kingbo. Wow, pasuje. To idzie do tego. Szufladki, to sobie też schowam. Tyle. A tego sobie przetestuję. Nie pokazuję w ogóle rezystancji. Może jakbym tą płytkę odlutował, to wtedy by nie zakłócała czegoś tam. Albo po prostu już jest akumulator spierdzielony i nie pokazuje tej rezystancji. Dobra, jeszcze została jedna kwestia. Oczyszczenie karty SIM. To na sam koniec polecimy sobie szybciutko z oczyszczeniem. Tylko będę musiał sobie wziąć tutaj plecionkę. Jakąś taką najcięższą. O, jest. To ją obetniemy, żeby nam nie zasypiło. Dobra, słuchajcie, oczyszczamy sobie tą kartę, bo ta karta ma jeszcze działać. A działać raczej będzie. Także wykorzystamy teraz plecioneczkę. No i zobaczymy, jak to... O kurna. Tak, myślałem, że tak będzie. Dobra, tyle to tam nic nie zaszkodzi już, ale nie może być takich pagórków na tej karcie. Także będę musiał. To pościągać. O, tutaj pięknie zeszło. Dobra, ta strona jest ładnie, to jeszcze tą tylko zrobię tak. Nie chcę tej karty, słuchajcie, przegrzać. Już jest chyba zrąbana. O nie, o nie, o nie! Widzicie, co się dzieje? To jest tak delikatne. Już mi się powykrzywiała. Także szybko ją jeszcze wezmę w kombinerki, ścisnę. I zaraz ją jeszcze spróbuję zamontować do laptopa. Zobaczę, czy ona wstanie. Mogę mniejszą temperaturę ustawić. Dobra, słuchajcie, poprostuję. Ok. Mówię, to jest bardzo niebezpieczna robota, lutowanie tych padów, ale biorę to jeszcze ją włożę do laptopa i wam pokażę, czy jest widziana normalnie w sieci. Dobra, pokażę wam jeszcze proofa, że ta karta jednak działa po włożeniu. Zobaczcie, rozłączono. Dam tutaj teraz przejść do ustawień. Jednak działa, także jeszcze nie jest stracona. Słuchajcie, dam połącz. Zobaczymy, czy zadziała. Połączono. Jest OK. Opcje zaawansowane. Ten komputer korzysta z sieci taryfowej. OK. Jak się szuka sieci? Trzeba po prostu tutaj Zaraz niech on przejdzie na tą główną stronę. Trzeba odhaczyć. Aha, albo rozłączyć go. Albo czekajcie, jak to się robiło, żeby on szukał sieci? O, szukaj sieci, nie? Aktywna sieć, play. Szukaj sieci. No i teraz zobaczymy, jaki on znajdzie nam. Jednego nie wiem. Jak się tutaj dzwoni z tego, z laptopa, z tej karty? Czy jest jakaś aplikacja nie w Play Store, tylko Microsoft Store? Totalnie nie wiem jeszcze. Po prostu jest tylko włożona. Jest internet, jest APN skonfigurowany i to działa. Ale zobaczmy sobie, jakie on nam tutaj wynajdzie sieci.
Wyszukiwanie zawsze trwa trochę. Także tak to jest. Odłożę trzecią rękę, kapitana. No. Wykrył Play, Orange Plus i T-Mobile. Oczywiście Play. OK. No i co? I działa karta. Także kończę na tym filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.